To pierwsza naprawdę poważna decyzja finansowa w twoim życiu. Potrafi kosztować kilkaset tysięcy złotych, a podejmujesz ją mając 18 lat, zwykle w ciemno, bo wszyscy dookoła pytają cię tylko o jedno: na jakie studia idziesz? Nie czy idziesz, tylko na jakie. A skąd te kilkaset tysięcy? Policz nie tylko czesne i 5 lat utrzymania, ale też pieniądze, których przez te 5 lat po prostu nie zarobiłeś. Nagle wychodzi z tego kwota, przy której naprawdę warto się na chwilę zatrzymać. A teraz jedna liczba na rozgrzewkę, żebyś poczuł, o co toczy się gra. Jeszcze w 2004 roku dyplom podnosił zarobki o 73%, dziś o 59%. W ciągu 20 lat wyparowała prawie czwarta część jego wartości. Więc czy studia jeszcze się opłacają? Krótka odpowiedź brzmi: opłacają. Ale nie każdemu i nie tak jak twoim rodzicom. I właśnie te 3 zastrzeżenia rozłożymy dziś na czynniki pierwsze. I uprzedzam, jeśli studujesz to, co połowa moich znajomych, jeden moment tego odcinka cię zaboli. No dobrze, ale skąd w ogóle wzięło się to przekonanie, że studia to prosta przepustka do lepszego życia? Żeby to zrozumieć, musimy cofnąć się jakieś 30 lat, do momentu, w którym ten mit się narodził. Twoi rodzice, a może dziadkowie, słyszeli to jak mantrę: zdobądź papier, a będziesz miał spokojną głowę do końca życia. I co ciekawe, w swoich czasach mieli całkowitą rację. Dyplom wtedy naprawdę otwierał drzwi, które innym pozostawały zamknięte. No i wtedy zaczął się boom. Na początku lat 90. studiowało w Polsce jakieś 390 tysięcy osób. 15 lat później było ich prawie 2 miliony. 5 razy więcej w jedno pokolenie. Żebyś miał skalę tego zjawiska, odsetek młodych ludzi idących na studia skoczył z niecałych 13% do prawie 54%. Z co 8 młodego człowieka do co drugiego. Takiego skoku nie widziano wtedy nigdzie indziej w Europie. Otóż w 90 roku zmieniła się jedna rzecz, o której dziś mało kto pamięta. Uczelnie zaczęły dostawać pieniądze za liczbę wydanych dyplomów. Nie za to, czego nauczają i nie za to, jak dobrze, tylko za to, ilu ludzi przepuszczają dalej. A skoro płacą od sztuki, to sztuk zróbmy jak najwięcej. A trzeba wiedzieć, że jeszcze parę dekad wcześniej awans przez szkołę był czymś tak rzadkim, że mówiło się wręcz o cudzie edukacyjnym. Chłopski syn z dyplomem to była sensacja na całą wieś. I nagle ten cud stał się dostępny dla każdego, kto tylko chciał. I tu jest cały haczyk. Dyplom działa jak przepustka tylko wtedy, kiedy ma go niewielu. Kiedy ma go każdy, przestaje otwierać drzwi. Zaczyna być papierem, który po prostu trzeba mieć, żeby w ogóle stanąć w kolejce po pracę. No ale dobra, to jest historia. Ładna, ale historia. Przejdźmy do tego, co mówią twarde liczby tu i teraz, w 2026. I żebyśmy się od razu dobrze zrozumieli, studia wciąż się opłacają. Statystycznie osoba z dyplomem zarabia więcej i rzadziej siedzi bez pracy. W Polsce pracę ma dziś ponad 90% absolwentów wyższych uczelni. Jedno z najlepszych miejsc w całej Unii. To nie jest mit, to jest twardy fakt. Popatrz na mediany zarobków, czyli na to, ile zarabia przeciętny Kowalski z danym wykształceniem. Podstawowe to około 5200 zł brutto. Średnie ponad 6000. Magister ponad 8. A najwięcej ze wszystkich zgarnia inżynier. Mediana ponad 10 tysięcy złotych. Czyli prawie 2 razy tyle, co ktoś z samym podstawowym wykształceniem. Widzisz tę różnicę? Na papierze dyplom naprawdę robi robotę. No i tu mógłbyś powiedzieć: super, idę na studia i po sprawie. Tylko zaczekaj chwilę, bo te słupki mają drugie dno. Pamiętasz te 73% z rozgrzewki? Tyle dyplom dawał 20 lat temu. Od tego czasu ta przewaga tylko topnieje. I topnieje najszybciej u najmłodszych. Bo wśród tych między 25 a 34 rokiem życia premia z magistra to już tylko 37%. Im młodszy jesteś, tym mniej ten dyplom ci realnie daje. No dobrze, ale jest w tych liczbach pewien haczyk, tym razem na twoją korzyść. Na samym starcie różnica jest naprawdę maleńka. Rok po studiach absolwent wyższej uczelni wyprzedza kolegę ze średnim raptem o jakieś 20%. 6,5 tysiąca kontra 5,5. Tyle co nic. Ale przewiń taśmę o kilkanaście lat i zobacz, co się dzieje. Po 10-15 latach ten z dyplomem zarabia już nie o 20, tylko o prawie 80% więcej. 12,5 tysiąca kontra 7. Przepaść, której na starcie w ogóle nie było widać. I to jest chyba najważniejsze zdanie w całym tym odcinku. Studia opłacają się w perspektywie 10-15 lat. Nie na pierwszej wypłacie. Kto ocenia opłacalność studiów po tym, ile zarobił zaraz po obronie? Patrzy po prostu na zupełnie zły moment.
Choć zanim uznasz, że dyplom to gwarancja awansu, druga strona tej samej monety. Co czwarty młody Polak z wyższym wykształceniem pracuje dziś poniżej swoich kwalifikacji. Skończył 5-letnie studia i robi coś, do czego te studia w ogóle nie były potrzebne. I teraz uwaga, bo dochodzimy do samego sedna. Bo te wszystkie średnie, które ci przed chwilą pokazałem, one trochę kłamią. A właściwie zasłaniają to, co najważniejsze. Średnia bierze magistra medycyny i magistra, powiedzmy, wielu innych rzeczy. I wrzuca ich do jednego worka. Wychodzi z tego jedna liczba, która brzmi przyzwoicie. A prawda jest taka, że między tymi dwoma dyplomami rozciąga się prawdziwa przepaść. Popatrz tylko na to. Absolwent informatyki w pierwszym roku po studiach zarabia średnio ponad 7300 zł. Absolwent pedagogiki 4100. Ten sam poziom studiów, ta sama piątka w indeksie, ten sam biret na głowie, a różnica prawie 80%. I teraz musimy odbyć szczerą rozmowę. Jeśli studiujesz socjologię, pedagogikę, filozofię, historię sztuki albo stosunki międzynarodowe, to właśnie o tobie mówi ta statystyka. Wiem, że właśnie się najeżasz i szykujesz kontrargument. Poczekaj z nim do końca odcinka, bo to nie jest tak, jak ci się teraz wydaje. Bo na razie liczby są po prostu bezlitosne. Wśród absolwentów socjologii co piąty nie ma żadnej pracy. 21%. I uwaga, nie poniżej kwalifikacji jak przed chwilą. W ogóle bez zatrudnienia. Najtrudniej o pracę mają też psycholodzy, historycy sztuki i absolwenci stosunków międzynarodowych. To są kierunki, na które idzie się z serca, z prawdziwej pasji. Cały problem w tym, że rynek pracy za samą pasję niestety nie płaci. A teraz coś, co niektórych zaboli jeszcze bardziej. Spawacz z uprawnieniami do spawania metodą TIG czy MAG potrafi zarobić ponad 10 000 złotych miesięcznie. To więcej niż absolwent większości kierunków humanistycznych. Bez 5 lat studiów, bez pisania pracy magisterskiej, bez ani jednej sesji. I żeby było jasne, nie chodzi o to, że humanistyka jest gorsza czy niepotrzebna. Chodzi o coś zupełnie innego. Rynek płaci najlepiej za to, czego brakuje. A spawaczy, elektryków i operatorów maszyn brakuje dziś w Polsce rozpaczliwie. Do tego wszystkiego dochodzi zjawisko, które nazwałbym po prostu inflacją dyplomu. W 2004 4% pracowników biurowych miało wyższe wykształcenie. Dziś 40%. Dyplom stał się standardem w pracy, która tego dyplomu w ogóle nie wymaga. To dokładnie to samo, co dzieje się z pieniędzmi. Kiedy wszyscy nagle mają to samo przestaje być cokolwiek warte. Ekonomiści nazywają to inflacją. I dyplom podlega jej dokładnie tak samo jak złotówka w portfelu. No dobrze, skoro dyplom się tak rozmył, to co właściwie liczy się dzisiaj? Na co tak naprawdę patrzy pracodawca w 2026 roku? Otóż zmieniło się to, na co w ogóle patrzą firmy. Dziś mniej więcej co piąta oferta pracy nie wymaga już żadnego wyższego wykształcenia. Zamiast rubryki z dyplomem liczy się konkret, to, co realnie potrafisz zrobić. Z badań wprost wynika, że prawie 80% pracodawców patrzy najpierw na doświadczenie, a dopiero potem na papier. Rekruter coraz rzadziej pyta, gdzie skończyłeś. Pyta, co już zrobiłeś. I to jest zmiana, której twoi rodzice zupełnie nie znali. I to naprawdę nie jest fanaberia paru małych firm. Giganci tacy jak Google czy IBM od lat zatrudniają ludzi bez żadnego dyplomu, jeśli tylko umieją robić swoją robotę. Ten sposób myślenia właśnie wchodzi do Polski i będzie tu tylko przybierał na sile. Ale zanim rzucisz studia i pobiegniesz na bootcamp z programowania, jeden solidny kubeł zimnej wody. Rynek programistów mocno ostygł. Liczba ofert dla nich spadła o ponad połowę, a dla początkujących zostały już tylko promile tego, co było jeszcze parę lat temu. Więc to hasło, bootcamp to pewna praca, które słyszałeś może 3 lata temu, dziś jest już nieaktualne. I to samo dotyczy fachu. Owszem, ponad połowa młodych wybiera już technikum albo szkołę branżową, ale kontrolerzy państwa policzyli, że co trzeci absolwent takiej szkoły potem ani nie pracuje, ani nie uczy się dalej. Żadna ścieżka nie jest już automatem na sukces. Żadna. I tak wychodzi cały paradoks naszych czasów. Dyplom coraz częściej nie wystarcza, żeby dostać dobrą pracę, ale wciąż bywa potrzebny, żeby w ogóle zostać zauważonym w stosie zgłoszeń. Musisz go mieć i jednocześnie to za mało. Brzmi to wszystko jak pułapka bez wyjścia, ale spokojnie, nią nie jest. Więc co z tym fantem zrobić, jeśli masz tę decyzję dopiero przed sobą? Zacznijmy od tego, że to nie jest pytanie tak albo nie. Studia to narzędzie, ni mniej, ni więcej. A narzędzie opłaca się tylko wtedy, kiedy pasuje do roboty, którą masz do wykonania. Są kierunki, gdzie studia opłacają się zupełnie bezdyskusyjnie. Medycyna.
Najwyższe zarobki już w pierwszym roku po dyplomie i prawie zerowe bezrobocie przez całą karierę. Tu naprawdę nie ma o czym dyskutować. Idziesz, kończysz, masz zawód na całe życie. Podobnie jest z zawodami regulowanymi. Lekarzem, prawnikiem, farmaceutą czy architektem po prostu nie zostaniesz z kursu online. Tam dyplom to nie żadna przewaga nad resztą. To warunek wejścia do gry. Kropka. Ale jeśli idziesz na studia tylko dlatego, że tak wypada, bo rodzice tak chcą, bo wszyscy znajomi idą, bez żadnego pomysłu na to, co dalej, to jest zupełnie inna bajka. Samo utrzymanie na studiach to dziś blisko 4000 zł miesięcznie. Przez 5 lat robi się z tego grubo ponad 200 000. Płacisz te pieniądze i 5 lat swojego życia za papier, który ma już 40% ludzi w twoim przyszłym biurze. Choć, ręka na sercu, studia to przecież nie tylko zarobki. To 5 lat życia, sieć znajomości na przyszłość, nauka samodzielnego myślenia, dla wielu pierwszy raz z dala od domu. Tego żadna tabelka w Excelu nie policzy. I to też jest całkiem realna wartość. Więc czas na werdykt. Studia się opłacają, ale nie te przypadkowe, nie każdemu i nie tak jak 20 lat temu. Dyplom przestał być metą, do której wystarczy dobiec. Dziś jest dopiero linią startu. I zostawię cię z myślą, która niejednego z was solidnie zdenerwuje. Wybór kierunku z samej pasji, bez jednego trzeźwego spojrzenia na rynek, to dziś luksus dla tych, których stać na pomyłkę. Może właśnie ty jesteś tym wyjątkiem, który się obroni. Ja stawiam, że nie. Zobaczymy, kto z nas ma rację.